Wady i zalety podsufitek drewnianych. Okap dachowy można zabudować na wiele różnych sposobów. Jednym z najczęściej wybieranych są podsufitki drewniane. Jak każde rozwiązanie, także podsufitki dachowe mają zarówno swoje wady, jak i zalety. Przedstawiamy, czym charakteryzują się podsufitki dachowe i na co zwracać szczególną uwagę przy wyborze. Podsufitki drewniane. Najważniejsze informacje. Jeszcze do niedawna podsufitka drewniana była najczęściej wybieranym sposobem na zabudowę okapu dachowego. Do dziś cieszy się dużą popularnością i jest często wybierana do zabudowy okapu dachu. Podsufitka drewniana wykonywana jest zazwyczaj poprzez przycinanie poszczególnych elementów, a następnie ich suszenie i impregnację. Wśród materiałów, z których wykonuje się podbitki drewniane, najczęściej stosuje się drewno sosny, świerku modrzewia, cedru, modrzewia syberyjskiego, świerku skandynawskiego. Listwy montażowe są przybijane prostopadle do krokwi tuż przy desce okapowej i ścianie. Listwy przymocowuje się pojedynczymi gwoździami w środku szerokości. Krótkie deski przybija się na początku oraz na końcu. W sytuacji, gdy odległość między nimi wynosi od 80 do 100 cm, stosuje się dodatkową łatę w środku rozpiętości takiego okapu. Jeżeli proste listwy układa się na styk, nie ma konieczności wykonywania otworów wentylacyjnych, gdyż pomiędzy deskami pozostają szczeliny. Natomiast w sytuacji, jeżeli poszczególne listwy mają wyprofilowane krawędzie i układa się je na zakład, pozostawia się otwory wentylacyjne i osłania siatką. Podsufitki drewniane najczęściej stosowane są w domach o klasycznej bryle, które posiadają drewniane elementy dekoracyjne. Dostępne są podbitki o różnych kształtach, rodzajach żłobienia, grubości czy odporności na wilgoć. Należy odpowiednio dobrać parametry podsufitki drewnianej w zależności od możliwości technicznych budynku, jego lokalizacji oraz naszych upodobań. Należy pamiętać, aby w przypadku domów znajdujących się w okolicach wilgotnych czy zalesionych dobierać elementy drewniane, które będą się charakteryzować wysoką odpornością na wilgoć. Uchroni nas to przed wnikaniem pleśni i grzybów do wnętrza domu. Podsufitki drewniane zalety. Podsufitki drewniane są wciąż często wybierane m.in. ze względu na liczne zalety, wśród nich warto wymienić estetyczny i naturalny wygląd, przyjemny zapach drewna, odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne, wytrzymałość, odporność na deformacje oraz odkształcenia, materiał ekologiczny. Podsufitki drewniane wady. Podsufitki drewniane poza wymienionymi powyżej zaletami mają także swoje wady, wśród nich wymienia się najbardziej kosztowny rodzaj podbitki dachowej, podatność na uszkodzenia mechaniczne oraz wypaczenia, podatność na działanie wody i wilgoci, czasochłonność montażu. Konieczność regularnej konserwacji co kilka lat zwiększa koszty użytkowania. Jednak wybierając odpowiedni gatunek drewna i wykonując systematyczną konserwację, możemy skutecznie przeciwdziałać zawilgoceniu i odkształceniu się drewna. Impregnaty do drewna zabezpieczą je zarówno przed niekorzystnym deszczem, jak i słońcem oraz wiatrem. Preparaty wnikają w głębokie warstwy drewna, działają grzybobójczo i zapobiegają biodegradacji. W tym odcinku to już wszystko. Ja zapraszam Cię na kolejne odcinki wideobloga i do zobaczenia w następnym odcinku.